To jest ten dzień. Przyszedł mi w końcu tunel. 4 na 2,5 na 2 metry. Wczoraj padało, więc go nie mogłem złożyć. Ale dzisiaj myślę, że się to zrobi. Najpierw jednak szybki unboxing. Co my tu mamy? Jakiś sznurek. Folia. Jest instrukcja. I są ocynkowane rurki. Proszę bardzo. Rurki stalowe 26 mm średnicy. Są jeszcze jakieś śrubki, sznurki, 5, 4, 6, 7 idą na ziemię. Są ponumerowane. Jest 8. Czyli na początek potrzebuję 2, 3. Ale to jest dziwne, tak jakby nie można było oznaczyć jedynkami tych pierwszych rurek. Są 5, ok. No to co? To działamy. No i dobra, tak to mniej więcej wygląda. Zaokrąglone rurki to są jedynki. Idą na samą górę. Tutaj 3 po tej stronie i 3 po tej stronie. To jest podstawa i kolejne poziomy. Instrukcja mówi o 2-3 osobach do składania. No zobaczymy, czy sobie dam radę sam to zrobić. No i dobra, nie jest tak źle. Da się to samemu ułożyć. Jak się to poskręca, oczywiście jeszcze nie na gotowo, to można to tak podnieść. I co? W zestawie 2 najkrótsze śrubki idą na łączenie centralnych rurek, czyli 6 i 7. Tu i na końcu. Jeśli chodzi o łączenie przy końcach, w 4 rogach, no to mamy tutaj tą rurkę. W nią wchodzi ta i na koniec idzie ta. Są 2 zastrzały. Mam nadzieję, że wystarczą. Jak nie wystarczą, to coś się wykombinuje po złożeniu całego tunelu. Jeden tu, drugi przeciwlegle, czyli tam. Z jednej strony mamy 2 oznaczenia rurek i one mają oba końce takie same. 3 są po drugiej stronie. Z jednego końca mają zwężenie, tak żeby nam się jedynki ładnie później włożyły. Więc po postawieniu tego i po skręcaniu, przy wkładaniu jedynek będę musiał jeszcze sobie wyciągnąć kolejne śrubki i wkładać pojedynczo te zaokrąglone rurki. Ale myślę, że spokojnie da się to samemu ogarnąć. Co jeszcze? Warto zwrócić uwagę na to, żeby nawet skręcając, nie skręcać na siłę tych śrubek. Rurki są za cienkie i po prostu się zaczynają wyginać przy skręcaniu. Stąd też naturalną koleją rzeczy mamy nakrętki samokontrujące, które przy zakręceniu z lekkim oporem będą po prostu te śrubki trzymać. Późno, bo późno, ale wróciłem na chatę. Jednak zeszło chyba 9 godzin zamiast 5 poza domem. No tak z pół godziny, jeszcze godzina światła, więc złożę dzisiaj ile się da. Lecę dzisiaj dalej z tunelem. Nie wiem, czy go finalnie układać nieco wyżej na kostkach. Zaraz się okaże, pokombinuję trochę. Na pewno mniej więcej go będę musiał ustawić i potem na luzie jeszcze narzucić
plandekę, tak żeby jej nie uszkodzić o siatkę. Wystarczyło tak naprawdę na górę sobie to narzucić i powoli rozciągać. Nie idzie to tak źle. Widzi pani, no i instrukcja kurde obsługi kłamała. Napisane było, że 2-3 osoby potrzeba i co? Powoli i cierpliwie się da. To od środka się wiąże i podsypuje ziemią. Bo już u mamy zakładałem mniejszy trochę tunel. I dlatego jest tu odkopane dookoła, bo się zasypuje ziemią trochę. Musiałaby wiatr duży, nie, to by to... Dokładnie. No i jeszcze trochę jak namiot się podciąga do ziemi. To na zimę trzeba rozebrać. A niekoniecznie. Trochę lipa z tym tunelem, bo ma tak naprawdę mało zostawione na wyjście do ziemi. Myślałem, że będzie tego więcej. Że może dobrze, że tyle się nakopałem, bo chyba trzeba będzie go trochę zatopić w ziemi. No wychodzi tak naprawdę bardzo niewiele. No i co, i faktycznie tunel, który ma moja mama w domu, jest mniejszy, ale ma przynajmniej 2-3 razy więcej tej folii od dołu do podsypania. Tutaj to dokładnie widać. Dlatego finalnie to obniżę o jeden poziom i go lekko wkopię. No mógłbym mieć trochę więcej tej folii. Tunel mniej więcej ogarnięty. Jutro jeszcze dosypię od drugiej strony mocniej tej ziemi, żeby to fajnie przywarło. Boję się trochę o ten rząd buraków. No tak centymetr w niego wszedłem z butami. Oczywiście nie wszędzie. A jutro jeszcze muszę podsypać tutaj tej ziemi, ale to dopiero jak od środka dosypię. Na dzisiaj zostawiam to już. Podsypałem sobie tutaj tak, żeby w razie czego, gdyby w nocy był wiatr, to mi nie podwinie tej folii z powrotem. No i co? No jest tu gorąco. Jest tu gorąco i to bardzo. Naprawdę taki zaduch straszny. Także papryka i pomidory powinny tu mieć dobrze, jak się pouchyla okienka.